Witajcie, witajcie. Dziś chciałem Wam zaprezentować takiego robimy Vantura X550 Chausson. Jest to camper van do 3,5 tony, bardzo krótki, taka tak zwana wersja miejska można powiedzieć, dlatego że ma 5,99 długości, czyli nie przekracza 6 metrów, szerokości 2,20 i 2,60 wysokości. Został on zupgrade'owany i dziś pokażemy, jakie elementy zostały zupgrade'owane w nim, począwszy od tego, co widać na zewnątrz, czyli jego design. Kolejnym elementem, ja tak postaram się po kolei Wam pokazać, kolejnym elementem wymieniliśmy opony na Ateki. To są opony AT Brixton. Te parametry tych opon podam w linku, jak kogoś będą interesowały. Tutaj został w tym miejscu domontowany sok i przyznam się szczerze, że bardzo fajnie się to sprawdza. Faktycznie nie czuć w toalecie żadnych elementów. Poza tym dodaliśmy tutaj ochronkę na wejścia do kampera, na drzwi firmy Thule. To raczej każdy wie, o co będzie chodziło w tym. Z tyłu mamy podwieszony bagażnik rowerowy na 2 rowery z możliwością dobudowy 4 i tutaj mamy tak zwaną sprytnie ukrytą drabinkę. Do tej drabinki, ta drabinka praktycznie jest powieszona na tym bagażniku. Tu żeśmy dorobili sobie taką poprzeczkę złączone na trytytkach, a drabinka w paru przypadkach raczej się przyda, żeby wejść sobie na dach. Dobra, i teraz tak, tu mamy 2 schowki. To jest główny schowek i w tym momencie ja zapomniałem kluczy do tego. Poczekajcie, pootwieram i już wracamy w to miejsce. Dobra, jesteśmy. Dobra, jesteśmy i teraz tak, tu mamy gaz. Na drzwiczkach żeśmy sobie powiesili system pierwszej pomocy. Tu mamy butlę gazową i trumę tam, bo tak zrobimy, będzie jaśniej widać. Tu mamy butlę gazową 11 kg i to jest wyciągnięte tu, tak żebyśmy mogli sobie tankować na zewnątrz bez żadnych problemów, z wszystkimi możliwymi przejściówkami, jakie są obecnie znane na rynku. I teraz tak, tu mamy taki mały bagażniczek, jedną ręką ciężko będzie otworzyć, chyba może uda się. Dobra, on, jak widzicie, tutaj ma bardzo mały bagażnik. Bardzo mały bagażnik, w nim praktycznie jest delikatne oświetlenie i ja tu akurat trzymam takie najbardziej potrzebne rzeczy w tym momencie, tak? Kabel elektryczny, wąż do wody, najważniejsza rzecz przy kamperowaniu 20 litrów karnisterka, trytytki, no i pompka, krzesełka składane, które są obłędne. Faktycznie ten bagażniczek tutaj jest malutki, ale jak się potem okaże, kamper daje radę. Mamy zbiornik na wodę, znaczy zbiornik, wejście do wpuszczania wody i tutaj mamy wejście na prąd. Tak, dobra. System truma, tankowanie paliwa. Więc mniej więcej w tym momencie to będzie wyglądało tak z zewnątrz.
Mamy tu jeszcze zamontowane chyba od tej strony wszystko, chociaż jak w ostatnim odcinku pokazywałem, były zamontowane również, wymieniliśmy halogeny. Nie, że wymieniliśmy halogeny na światła LED. Tam mamy żaróweczki LEDowe i trochę było z tym przebojów, dużo komentarzy, no bo w Polsce nie można za bardzo tego używać. Nie do końca można na tych LEDach jeszcze jeździć, ale nikt nie powiedział, że my będziemy jeździć w Polsce. Więc jak widzicie, nie montowaliśmy markizy na górze, nie mamy markizy na górze, chociaż są modele z markizą. Myśmy z niej zrezygnowali, a dlaczego, to później zobaczycie. Mamy całkowicie inne rozwiązanie i po tym rozwiązaniu producenci markiz strasznie nas znienawidzili. Dobra, wchodzimy do środka. Benek mniej więcej wygląda tak od tej strony. I teraz co po kolei? Ja postaram się po kolei przejść, pokazać Wam od prawej do lewej dookoła, co żeśmy zrobili. Tu mamy, powiem od razu, tu mamy wywalone krzesełko. Co to znaczy wywalone krzesełko? Wymontowane krzesło. W tym miejscu mamy wymontowane krzesło i w jego miejsce, w miejsce krzesła mamy wbity safe. Ja tam parę pierdół. Także tu, jak żeśmy wymontowali krzesełko, pojawiła nam się olbrzymia możliwość pakowania różnych rzeczy. Na razie mamy wino spakowane, wiaderko i sejfik. Tego oczywiście nie było. Oryginalnie myśmy sobie to zrobili. I teraz tak. Słuchajcie, tam mam taką deskę chamsko przybitą. Chamsko, bo chamsko, ale ona jest po to, żeby mi się to nie suwało. I dzięki tej desce to jest połączone i nie lata. Teraz tak. Pilot od Maxfana, który jest zamontowany na górze, to później pokażemy. Tu żeśmy sobie domontowali takie siateczkowe po obu stronach. Jak zwał, tak zwał, a takie siateczki, nie wiem jak to się nazywa, taka siateczka, bladego pojęcia nie mam. Kamerka, która monitoruje to wnętrze kampera, ona jest włączana lub wyłączana. Najczęściej ją włączamy, jak wychodzimy z kampera. No i słuchajcie, i tu mamy do czynienia z Fiatem, rocznik 2022, grudzień, można powiedzieć 2023, na automacie. Ten nowy już Fiacik, my go mamy od samego początku. Jest, jak włączamy, zobaczcie, na Garminie mam podłączoną, nie wiem czy to widać, mam nadzieję, że tak, ale to jest kamera. Mamy podłączoną kamerę do zrzutu wody, więc jak najeżdżamy na kratkę, to w tym momencie tutaj nam się to wyświetla. Garmin ma taką fajną możliwość właśnie podłączania kamer do siebie, więc maksymalnie 4 kamery możemy mieć. Zastanawiam się nad kolejnymi, zobaczymy, wyjdzie w praniu, ale ta do zrzutu wody jest mega przydatna. Tu, jak każdy pewno rozpoznaje, system zawieszenia, to już chyba każdy ma. Na dzień dzisiejszy to jest raczej chyba już takie obowiązkowe, można powiedzieć. No i w tym momencie jeszcze żeśmy sobie tu, nie wiem czy to będzie widać, tu żeśmy sobie, klucz wyciągnę, to będzie widać. Tu żeśmy sobie zamontowali gniazdko, podwójne gniazdko do ładowania. Ja wam powiem tak, dlaczego? Dlatego, że
Ja mam alergię na kabelki. Na przykład niby, że mamy tutaj 2 gniazdka, ale strasznie nie lubię, jak mi wiszą gdzieś tam kabelki. Taki wewnętrzny fetysz, więc staram się, żeby te kable były gdzieś tam poukrywane, jak widzicie, gdzieś tam z tyłu, żeby w całym kamperze nie było widać ani jednego kabelka. Więc układ Benka jest dla mnie optymalny i fantastyczny. Długo żeśmy szukali tego rozwiązania, które ma Benek. I tak, na górze mamy zjeżdżające łóżko. Olbrzymie, bo 1,50 m długie i na 2,10 m długie, więc tu można się zmieścić bez problemu. Ścianki żeśmy sobie zrobili, to nie są oryginalne ściany. To nie są oryginalne ścianki. W oryginale niestety są takie plastiki. Ja może gdzieś tutaj pokażę, jak żeśmy to robili, bo żeśmy oczywiście sami oklejali ściany po obu stronach i tutaj pod mapką, mapka jest przylepiona, więc pod mapką też jest ścianka. Dobra, i teraz tak, ta półeczka tutaj też została przez nas zrobiona. Używamy ją do różnych celów, wieszania wieszaczki na klucze, przypinki. Mamy tutaj głośniczek powieszony, więc od tej strony doszła nam ta półeczka Made in IKEA. I teraz tak, stolik jest rozkładany, co tworzy bardzo dużą powierzchnię. Zobaczcie, w tym momencie jest to bardzo duża powierzchnia do siedzenia, do zjedzenia obiadu, a jeżeli tam gdzieś potrzebujemy mieć przejście, to też bez problemu jest przejście na drugą stronę, tak? Więc Benek mniej więcej ma przestrzeń, dzięki temu, że łóżko jest na górze, bo w większości kamperów to łóżko jest z tyłu, a my z tyłu niestety mamy inne rozwiązanie, już zaraz pokażę. Dzięki temu, że łóżko jest spuszczane z góry, to mamy więcej przestrzeni. I niby można powiedzieć, że ja bym chciał się w dzień położyć, a nie mam takiej możliwości. Nie do końca jest prawdą, bo można sobie spuścić łóżko do określonego poziomu, mniej więcej takiego. Na upartego bez problemu można sobie tutaj przenocować, jak tam ktoś jeszcze potrzebuje, a druga osoba może funkcjonować jeszcze na tej przestrzeni też na siedząco, na kucąco, ale może. Więc na upartego, jakby ktoś chciał się w dzień przespać, jak widzicie, można. Tu jest wystarczająca przestrzeń. Aha, i od razu widok na naszego Maxfana. Tu jest zamontowany Maxfan, dlatego że nie montowaliśmy klimatyzacji, nie chcemy montować klimatyzacji, nawet nie braliśmy pod uwagę, że będziemy mieli klimatyzację. Kolejną przeróbką, jaka się u nas zdarzyła, to są te dwie deseczki. One nie są oryginalne, one są robione. W oryginale tutaj była szklana płyta. Wszyscy mają takie szklane płyty w kamperach w środku podnoszone. Myśmy to wykręcili i zdecydowaliśmy się na takie deseczki. Mamy po prostu większą powierzchnię użytkową, jeżeli potrzebujemy, prawda? O, kwiatki, wiadomo, odrobina zieleni. I teraz tak, półeczki zamontowaliśmy takie LEDy na czujkę ruchu. Tu już jesteśmy przygotowani do wyjazdu, bo za chwilę się zbieramy, ale mniej więcej tu mamy garki, trzymamy na górze, o, widać garki, jakieś tam zupki, zalewajki. I teraz tak, w tej części mamy kubki i talerze.
tej części widelce, a tu mamy zestaw zupek szybkiej pomocy, tak? Dobra. I teraz tak, co my tu jeszcze mamy? Lodówkę. Lodówka, ok, jeszcze nie do końca przygotowana. Tu będą zakupy, świeże mięsko i w ogóle. A z rzeczy, które nam przyszły, to przede wszystkim tak. Ten panel. Ten panel to jest serce monitoringu całego kampera z Victrona. Mamy solary podłączone, ile zużywamy. I teraz tak, mamy czujnik wody, mamy czujnik gazu, mamy termometry, jaka jest temperatura w cieniu, w słońcu i w kamperze. I on faktycznie te dane fajnie zbiera i pokazuje, a mi bardzo zależało, żeby mieć przede wszystkim czujnik wody i gazu. I w tym momencie dzięki, to też na filmie żeśmy wcześniejszym montowali te czujniki i faktycznie ma to teraz ręce i nogi. Dlaczego? Dlatego, że ten cały system mam też na telefonie komórkowym. Poczekajcie, pokażę Wam, jaki jest motyw z telefonem komórkowym. I już tak szybciutko, o, jak widzicie, jest wszystko monitorowane na bieżąco z każdego miejsca na ziemi, więc możemy sobie wiedzieć, jak tam wygląda sytuacja. Teraz tego nie będę omawiał, ale są takie możliwości. Teraz tak, ta półeczka też nie istniała, to jest coś, co żeśmy sobie zrobili. Tam mamy tak zwaną graciarnię. System, że tak powiem, tu leży Starlink, tam leży Wi-Fi, internecik, tutaj jest to na gniazdkach od tej strony. Zaraz może wezmę światło, to może będzie lepiej widać. Nie mam akurat światła ze sobą. Dobra, przechodzimy do łazienki. Zanim dojdziemy do łazienki, to tutaj pokażę szafkę, którą żeśmy sobie zrobili. Te kieszonki oczywiście nie są oryginalne, te kieszonki są na rzepach przymocowane. Przykleiliśmy sobie taką, jak widzicie, zresztą no dobra, ok, odjęło mi mowę, ale mniej więcej to jest coś takiego. Filc, Boże, tego słowa szukałem. Filc, dobra. Filc na naklejce można przykleić i na rzepach można sobie zrobić półki, więc jak widzicie, mam wykorzystaną maksymalnie taką powierzchnię, a tutaj mam taką wewnętrzną męską szafkę, dlatego że damska jest po drugiej stronie. I tutaj sobie trzymam mniej więcej graty. Dobra, tu mam te zapasowe światła LED, które pokazywałem, że żeśmy sobie wymienili. Trzymamy oryginały, bo gdyby się kiedyś tam zdarzyło, że trzeba je z powrotem zamienić z jakiegoś tam powodu, to wrócimy. Tu mamy safe, półeczki. Także jest tutaj, mimo wszystko, że on nie ma takiej przestrzeni bagażowej, to w tym miejscu, w tej szafie mieszczę sobie wszystko, co potrzebuję tak naprawdę. A to jest bardzo fajny sposób na to. Ja zresztą Wam pokażę w tej drugiej szafie. Poczekajcie. Pokażę Wam w tej drugiej szafie. Zobaczycie, jak to jest zrobione, bo tego też nie było. Czyli oblepiliśmy filcem te ściany, które tutaj widzicie. I na te ściany poszły te kieszonki przypinane na rzepach. Więc znowu jest, prócz samej szafy jest taka powierzchnia do wykorzystania. Tu akurat leży Starlink, odkurzaczka, nasz stoliczek. Jak widać, znowu drzwi, też tutaj są drzwi wykorzystane
na ten. Także my mamy ścianki na drzwiach wykorzystane na kolejne półki. Ściany mamy wykorzystane na kolejne półki, więc tak naprawdę ta przestrzeń bagażowa nam się tutaj powiększyła. A jak już jesteśmy w łazience, to pokażę Wam, jak wygląda mniej więcej łazieneczka. Dobra, tu mamy tą szafkę, która jest mega pojemna. I teraz kranik. O, dobra. Kran olbrzymi, jak widać, bardzo duży. Można sobie tu śmiało w nim głowę umyć, jeżeli ktoś ma potrzebę. Nie tylko skorzystać z prysznica. Dobra, a jeżeli chodzi o prysznic, dobra, tu mam zamontowane takie krzesełko. To krzesełko jest mega przydatne i mega poręczne, dlatego że przyznam szczerze, że ona nam tu wchodzi do kibelka. O, to jest taki ust, teraz to tak pokażę. Dlaczego? Dlatego, że kibel mamy wysoko, jak na nim siadamy, to dobrze siedzieć z nóżkami w ten sposób na kibelku. Śmietnik niestety, ale trzymamy w tym miejscu. To jest nasz śmietnik. On oczywiście wyjeżdża, jak jest potrzebny prysznic, i kabina prysznicowa mniej więcej wygląda w ten sposób. Tu mamy też zamontowany, bo oryginalnie nie ma, wiatraczek w dwie strony, wydmuch i wiew. Nie jest to Maxfan, tylko trochę inny, Fiamma. I mniej więcej ostatnia rzecz, jaka w tej kabinie została zrobiona, to wymieniliśmy rączkę prysznica. Co mogę powiedzieć? Słuchajcie, naprawdę polecam Wam wymienić rączkę z prysznica z takim regulatorem ciśnienia. Tu jest taka wajcha, która pozwala regulować ciśnienie w prysznicu. I naprawdę ta oszczędność wody jest olbrzymia. Dobra, składamy krzesełko. Jak widać, to można zrobić jedną rączką. Krzesełko też się przydaje, jak korzystamy z górnego łóżka. No i słuchajcie, to by było na tyle. Więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie Benka, grubego Benka, nie wiem dlaczego, ale z Benka dostał ksywę gruby Benek i nam on się bardzo podoba. My jesteśmy z niego zadowoleni. Zakup Benka był, że tak powiem, długo oczekiwany, bo czekaliśmy na niego ponad 1,5 roku od momentu zamówienia. Nie wiem, jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Ale słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie, odpowiemy na bank. To dziękuję i zapraszam na kolejne vlogi.